Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Znowu ja tutaj na łączce. Obok mnie następna moja rozmówczyni. Nie rozmówca, zaznaczam, trzeba zachowywać feminatywa. Pani Irena Tunderska, Polka z Belgii, czyli Irenka. Znamy się Witam od niedawna. serdecznie. Tak. I jak żeśmy się, tak powiem, spiknęli, złączyli w tym wywiadzie i tak dalej, znowu zawdzięczamy to Rafałowi Stachyrze. Rafał, pozdrawiamy Cię najserdeczniej, bo to jest akurat człowiek orkiestra, kosmita, niektórzy twierdzą, też tak uważam, który łączy ludzi, młody człowieka z taką energią, z takimi pomysłami, z takimi koneksjami, że tak powiem, w całej Polsce. Czuję, że nie tylko w Polsce. Więc wykonuje gigantyczną pracę po to, żeby połączyć ludzi, żebyśmy naprawdę jedni drugim coś dawali wspólnie, żebyśmy coś opracowywali, żebyśmy dalej jakąś wiedzę przekazywali innym. Przy okazji, żeby można było ewentualnie łączyć się, zarabiać. Żyjemy na planecie Ziemi. Mateczka Ziemia to jest mateczka, znaczy miejsce, gdzie musimy się nauczyć równowagi między duchem a materią. I to jest, wiecie, równowaga, znaczy dźwignia, tak? Więc musimy na tej ławeczce stać po środku, bo jak za bardzo pójdziemy w ducha, to się ześliźniemy. Nie zdobędziemy doświadczeń co z materią. Jeżeli pójdziemy tylko w materię, kasa najważniejsza, to też się ześliźniemy. Trzeba równoważyć wszystko. Pieniądze są też dla wszystkich. Życzę Wam, żebyście mieli jak największe pieniądze i żebyście umieli sensownie wydawać. Jak to się mówi czasami bardzo niemądrze, przepraszam za ten przydługi wstęp, Irenko, i Was wszystkich, ale muszę się wygadać, że pieniądze dopiero pokazują, kim człowiek jest. Nieprawda. Pieniądze są tylko narzędziem i dopiero jak się ma te pieniądze, to dopiero te pieniądze pokazują, co naprawdę nam w duszy grało. Czy jesteśmy naprawdę, nie chcę używać słowa, słabymi istotami, czy jesteśmy wielkimi? Co my z tym pieniędzmi ewentualnie zrobimy? Dobrze, ale wracamy, kochani, do tematu. Dlaczego Irenka? Czym się zajmuje Irenka? Oczywiście ona dużo o sobie również powie, ale ja w pierwszym rzędzie. Irenka jest dyplomowaną pielęgniarką. Najwyżej, Irenka, później uzupełnisz, albo zaprzeczysz, albo potwierdzisz, czyli wyższe studia pielęgniarskie. Pracowała w wielu polskich szpitalach, znanych chyba, jak dobrze pamiętam, w szpitalu Banacha w Warszawie, tak? Tak, na Mhm. Wołoskiej, O, proszę. w Centrum Onkologii, na Rentgena, A na więc to są takie, Wawelskiej. wiecie, szczególne szpitale, których nazwy się przewijają. Od pewnego czasu jest w Belgii, wyjechała i pracuje jako, mogę to powiedzieć, czym się Tak, zajmujesz? oczywiście. Jest tak zwaną dozymetrystką, o ile dobrze prawidłowo pamiętam, czyli pracownikiem, który po prostu opracowuje dozowanie sesji radioterapeutycznych dla ludzi chorych na nowotwory. Praca jest szalenie odpowiedzialna. E, Z tej opowieści, bo myśmy z Irenką wcześniej rozmawiali sobie na takie tematy, więc ja też pytam, mówię, ale jak ty tam trafiłaś? Czy ty się znałaś na tym? Okazało się, Irenka powiedziała, że to była dla niej nowość. A w ogóle zderzenie z innymi ludźmi w ogóle, z inną mentalnością, z językiem i tak dalej, i tak dalej. Więc została wrzucona na głęboką wodę i sobie poradziła. Irenko, i teraz oddaję Tobie głos. Powiedz mi, w jaki sposób, coś na Twój temat, na temat Twojego hobby, zainteresowań, bo nie będziemy rozmawiać tutaj o nowotworach, o dozymetrii, o innych tych historiach Twoich z życia, a chociaż kto wie, ale Irenka zajmuje się hipnozą. Tak. Coś ją zaraziło tym tematem, jest terapeutką. Irena powie nam, co może dać każdemu z nas Hipnoza hipnoza, regresyjna. sesje terapeutyczne. Irenko, oddaję Ci głos. Jak to było z tą Twoją pracą w Belgii? Jak trafiłaś? Dlaczego zainteresowałaś się hipnozą i tak dalej? Otwieramy pole do opowieści.
Więc na początku witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło wystąpić u Janusza tutaj w tym programie. I chciałam troszeczkę opowiedzieć o sobie. Tak jak Janusz we wstępie wspomniał, przez 15 lat pracowałam w Polsce i planowałam, myślałam, że zawsze już będę mieszkała w Polsce, ale czasami życie pisze nam różne scenariusze. Od nas zależy, który wybierzemy. Ja wybrałam ten, że spotkałam kogoś i wyjechałam do Belgii. Od 10 lat już tutaj mieszkam i pracuję. Oczywiście poszukiwałam pracy w moim zawodzie. Myślałam, że będę ją kontynuować, ale pracodawca firmy. Pielęgniarstwo. Tak, oczywiście. Myślałam, że będę pracowała w zawodzie. Ale kiedy złożyłam swoje dokumenty, pracodawca powiedział: mamy dla ciebie coś innego. Będziesz pracowała jako dozymetrysta. Trochę mnie to zdziwiło, bo na początku jeszcze też nie za bardzo znałam języka. Coś oczywiście słyszałam Chodzi o o angielski czy niderlandzki? francuski. 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 Czyli parlez-vous français? Oui, je parle français. E, I taka byłam trochę zdziwiona, ale oni mówią: nie martw się, nie przejmuj się. W tym biurze pracuje też jedna Polka, ona cię wprowadzi, jest szefem fizyków i będziesz pracowała z fizykami. Dobrze, zgodziłam się. Poznałam tą Polkę. Oczywiście bardzo miło nam się rozmawiało, bardzo miło nam się pracowało. No i tak trwało. I ta moja koleżanka po kilku miesiącach postanowiła, że zmieni swoją pracę. Jakiś tam konflikt miała ze swoimi współpracownikami i można powiedzieć, z dnia na dzień zmieniła pracę, postanowiła zmienić ośrodek. I ja zostałam wtedy, czułam się taka samotna wtedy, zwłaszcza, że w moim biurze pracowali sami faceci fizycy, wszyscy doktorzy fizyki. Mało tego, to nasze to środowisko to było międzynarodowe. Ktoś z Pakistanu, ktoś z Syrii, ktoś z Francji, i ja Polka, i mówię: kurczę, po prostu nie wiem, jak to będzie. No ale jakoś przetrwałam. Następny szef, który przyszedł, to był z Maroka. Odmienna kultura totalnie. Tak. Ale słuchajcie, zaczęłam jakoś tak, mówię: no zobaczymy. Ja lubię bardzo obserwować ludzi. W cudzysłowie obserwować, bo przecież nie siedzę i nie patrzę. Tak, Ale tak. czasem się zastanawiam, jak te wszystkie kultury odnoszą się do siebie, co je łączy, co je dzieli. No i doszłam do wniosku, że wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy ten sam, że tak powiem, rdzeń. Natomiast te wszystkie różnice kulturowe wynikają głównie z religii Mhm. i z tego, jak jesteśmy wychowani. E, I niestety to zależy, jaki mamy też, zostaliśmy zaprogramowani w dzieciństwie. I z tego niestety wynikają konflikty. E, I jeżeli my na przykład nie zatrzymujemy się, tylko żyjemy ciągle takim życiem codziennym, to niestety działamy na tych programach. Mhm. A jeżeli troszeczkę się wyciszymy, to działamy na tych programach, to działamy na tych, że tak powiem, uniwersalnych wartościach, które każdy z nas posiada. I powiem Wam, że tak sobie tutaj mieszkam. I w pewnym momencie, to były te czasy, wiecie, gdzie większość osób była zamknięta w domu. Mhm. Ja nigdy nie byłam, na szczęście, ponieważ nie musiałam, bo pracowałam w szpitalu, więc nie musiałam siedzieć w domu, nie musiałam zdalnej pracy wykonywać. Oprócz tego mam psa,
a tutaj było coś takiego, że jak się ma psa, to można spokojnie wychodzić z nim na spacer, więc ja po prostu wychodziłam ile chciałam, bo zawsze miałam wymówkę, mogłam mieć wymówkę, ale poza tym nikt tutaj, że tak powiem, nas tutaj nie kontrolował. I było coś takiego, że właśnie oglądałam sobie sesję hipnozy. Oczywiście przez przypadek to się mówi, Tak zwany przypadek. tak zwany, tak, zawsze. I zauważyłam wtedy hipnozę pewnej osoby prowadzoną przez, myślę, że mogę powiedzieć, Milenę Karpińską, Mhm. takiego Timu Grifasi. I jak ja to usłyszałam, tą historię i w ogóle, że ten człowiek, to mu pomogło. Od razu po tej sesji czuł ulgę, dzielił się swoimi takimi spostrzeżeniami. To ja powiedziałam, ja też chcę, ja chcę przejść taką sesję hipnozy. Oczywiście czekałam na to chyba 3 miesiące, minimum 3 miesiące, bo kolejka była do niej bardzo, bardzo długa, ale wreszcie się doczekałam. Przed sesją, słuchajcie, miałam tyle takich różnych nieprzyjemnych przygód. Było coś takiego na przykład, jak trzeba było wysłać punkty do niej, to zaznaczyć w tych punktach, co tam, co chcielibyśmy wytłumaczyć, czego się dowiedzieć w tej sesji, jakie mamy problemy. To słuchajcie, były takie sytuacje, że ja nie mogłam wysłać tych punktów nawet, ponieważ czcionka się rozjeżdżała, tak jakby po prostu ktoś przesuwał literki, albo jedna duża się robiła, druga mała. Ja się tak umęczyłam, zanim to wszystko wysłałam, że sobie nie wyobrażacie, nie wiem ile ja pisałam ten tekst na komputerze i w końcu mówię chyba postaram się napisać odręcznie i zrobię zdjęcie. No ale jakoś się udało. I słuchajcie, przeszłam tą hipnozę. Oczywiście ja nie wchodziłam pierwszym razem w hipnozę, tylko wchodziła za mnie taka osoba, która wtedy z Mileną współpracowała. I słuchajcie, mimo że ja nie wchodziłam w tą hipnozę, to ja wszystko odczuwałam, bo ta hipnoza była na żywo. Tak jak ja z Januszem teraz rozmawiam. Mhm. I ja wszystko odczuwałam. Zimno, ciepło, jakieś takie ciarki na skórze. Dla mnie to było coś Czyli była niesamowitego. fizyczność, ale były też i emocje na pewno. Tak, tak, oczywiście. I słuchajcie, po sesji od razu czułam taką lekkość, no bo nie oszukujmy się, w sesji hipnozy regresyjnej rozwiązywane są problemy. I na początku rozwiązywane są te problemy dla nas najważniejsze. Często my nie zdajemy sobie sprawy, co jest dla nas najważniejsze, ale to nasze wyższe ja nas prowadzi i ono, że tak powiem, segreguje tą ważność tych problemów. Mhm. I słuchajcie, po tej sesji, jak to się zaraz skończyło, ja czułam się wspaniale. Był taki moment, że mój pies dobijał się, żebym wyszła z nim na dwór, no to wzięłam jego smycz i on zaczął mnie tak ciągnąć. Ja tak za nim biegłam i mówię, jejku, jak ja lekko biegnę teraz, to jest zupełnie coś niesamowitego. To jest, że ja o tym wcześniej nie wiedziałam. I słuchajcie, cieszyłam się tym stanem i w ogóle, a później jeszcze sobie tak słuchałam sesji innych osób i dowiedziałam się, że ten team organizuje w ogóle kursy dla różnych osób i te osoby, które chcą zgłębić bardziej ten temat, mogą uczestniczyć w tym kursie, który trwał, z tego co pamiętam, chyba kilka tygodni. Oczywiście z ćwiczeniami na żywo. I ja się wtedy zgłosiłam, przeszłam ten kurs. No, rewelacyjnie. Na początku ciężko to wszystko szło, ponieważ towarzyszył mi taki stres, ale ja myślę, że to nie tylko mi, bo wielu osobom. Jeżeli dotyka się takich spraw duchowych, głębokich, to często człowiek, może bardziej nasz rozum, mówi, po co ty tam wchodzisz? To jest może coś niebezpiecznego, dziwnego, a zostań sobie w tej swojej strefie komfortu tak zwanej. E, Zobaczysz, po co ci to? I na
początku był taki stres, ale później ja powiedziałam, jeżeli ja już zaczęłam to i wiem, że są efekty tego, to ja chcę dalej to pokonać. Chciałam spojrzeć w oczy temu mojemu strachowi, temu mojemu lękowi. Mhm. I Mogę ci powiem, wejść ręką w słowo? tak. To bardzo współgra z tym, no, czym ja się nieraz zajmuję. Też uczę ludzi. Nie chodzi tylko o dbanie o ciało, ale nieraz tłumaczę. To, o czym powiedziałaś. Żyjemy w stanie pewnej homeostazy życiowej, równowagi. Podam to na przykładzie metafory. Mówię do ciebie, Irenko, zostaw tą swoją robotę. Nie wiem, ile tam zarabiasz, na przykład 2,5 tysiąca euro zarabiasz, a ja ci mówię, przyjdź do mnie, ja ci dam 4,5. Jesteś dla mnie super fachowcem i tak dalej. Ojej, jak fajnie! 4,5 tysiąca. A co będę robił? Robić. Będziesz robić bardzo podobne rzeczy, dołożę ci troszeczkę. Fajnie, cieszę się. I człowiek się bardzo cieszy, że ma nowe, będzie fajnie i tak dalej. I nagle dostaje otrzeźwienia. Ale zaraz, ale czy mi tu jest źle? Tu mam układ, Mhm. koleżanki, kolegów, już się znam na tym, już wiem, jaka jest droga do pracy, a tam nie wiadomo, co to będzie, nowe otoczenie i zaczynamy się raczkiem wycofywać. Nasza podświadomość działa tak, żeby nic w naszym życiu nie zmienić. Po co masz zmieniać cokolwiek w swoim życiu? Źle ci jest? Ciągniesz ten wóz, mówię człowieku, mi, pomogę ci wypchnąć ten twój wóz z tych kolejn, tam jest obok tego za krzakami, jest asfaltowa droga, będzie ci lżej. O Jezu, jak fajnie. Zaraz, ale o co chodzi temu człowiekowi? Tak za darmo? To coś mi się nie podoba. A dobra, jak pchałem ten wózek, to i dalej będę pchał po tych kolinach. Jakoś to będzie. Przepraszam, to jest taka metaforka, ale wielu z nas ma z tym do czynienia. Nie chce nic zmienić w swoim życiu. A jest taka zasada. Jeśli, jeśli coś chcesz zmienić w swoim życiu, to musisz coś zmienić w swoim życiu. I Tak, przepraszam za taki długi dokładnie. wtręt, ale teraz oddaję ci już głos. Świetnie, świetnie to spuentowałeś, bo właśnie ja myślę, że wiele osób tak ma, wiele w życiu okazji, czasami żałuje, że przepuściło jakąś okazję, czy nie nawiązało, nie kontynuowało jakiejś znajomości, która na początku mogła się wydawać trochę taka dziwna, ale my jesteśmy tak skonstruowani, że jesteśmy, można powiedzieć, dualni, Mhm. że mamy, ja nazwę to tak w cudzysłowie, myślę, że będzie bardziej łatwo zrozumieć. Mamy to serce, które mówi nam prawdę. To jest taki kompas nasz. I mamy rozum, który troszeczkę świruje i mówi: nie, 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 to nie jest tak. Tu coś mówi tak, tu coś mówi nie. Mhm. I czasami jesteśmy w takim potrzasku. Do czego ja zmierzam teraz? Że wielu z nas jest takich, jest uwikłanych. Często, już wspomniałam o tej sferze komfortu, ale często ta sfera komfortu wcale nie jest komfortem, jest przyzwyczajeniem tylko. I mimo tego ludzie nie chcą przejść tej bariery. Jest im źle, ale już są do tego przyzwyczajeni, dlatego tkwią cały czas w tym, że tak powiem, bagnie lub bagienku swoim. Dlatego ja, kiedy poznałam tą hipnozę regresyjną, to zorientowałam się, że to jest pierwszy krok do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. Po przejściu tej hipnozy regresyjnej otworzyły mi się, można powiedzieć, oczy. E, Świadomość się poszerza. Nawet nie wiemy, w którym momencie to się dzieje, bo nie ma czegoś takiego, że nagle rozumiemy coś albo przypominamy sobie jakąś definicję czegoś. Tu nie. Tu jakoś to rozgrywa się na tym poziomie podświadomym, że my zaczynamy bardziej rozumieć to wszystko, co nas otacza.
zaczynamy bardziej zagłębiać się w siebie, czuć siebie, rozumieć siebie. Często człowiek przeżywa całe życie, a nie wie, kim jest. Nie wie, dokąd zmierza, do czego dąży, po co tutaj jest. A właśnie poszerzanie świadomości to jest taki pierwszy krok na wejście na tą prostą drogę, bo często my sami sobie komplikujemy życie. Często zbaczamy z dróg. Można powiedzieć, jaka jest właściwie ta właściwa droga. E, Sami sobie ją wyznaczamy. Sami tylko wtedy, kiedy my bierzemy odpowiedzialność za to nasze życie. Kiedy my kreujemy to życie, a nie zbaczamy wtedy, kiedy idziemy czyjąś drogą, kiedy wykonujemy czyjeś plany, realizujemy czyjeś pomysły. Dlatego właśnie ja mówię, hipnoza regresyjna jest dla tych osób, które w pewnym momencie się zapętliły, chcą coś zmienić, ale czasami nie wiedzą jak. To jest pierwszy krok. Pierwszy krok, świadomość tego, jak to zrobić, z której strony, że tak powiem, ruszyć dalej w życie, ta świadomość przyjdzie sama, powoli. Czasami to jest jakiś taki nagły błysk, a czasami powoli dążymy do celu. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie warto też jest eksperymentować w życiu. I tutaj, jeżeli wspomnę o hipnozie regresyjnej, to tak naprawdę nic nie tracimy. Nic nie tracimy, a możemy zyskać bardzo wiele. Możemy też zaspokoić swoją ciekawość, bo cofając się do poprzednich wcieleń, możemy też dowiedzieć się, kim byliśmy wcześniej, co przeżywaliśmy, co nas spotkało, dlaczego teraz na przykład ciągle mamy pecha, dlaczego ciągle odczuwamy jakąś Tak tęsknotę, zwanego pecha. tak zwanego pecha Tak. oczywiście. Dlaczego odczuwamy jakąś tęsknotę, nie wiemy za czym. Mhm. Na przykład są osoby, które wchodzą ciągle w takie same związki, jakieś toksyczne. Warto jest przekonać się, Mają syndrom na przykład ofiary, mają syndrom ofiary, albo są katem, ciągle są katem. albo są katem, albo i tym, jak się Tak, okazuje czasami, tak. jeżeli zrobi się przegląd większej ilości wcieleń. Jest to naprawdę bardzo fascynujące i zachęcam każdego do jakiegoś takiego eksplorowania samego siebie. Mhm. Wiedzy nigdy za dużo, a lepiej jest wiedzieć niż nie. Ja uważam tak. Oj, nie, Jelenko, tu się z tobą kompletnie nie zgodzę, przepraszam, Mhm, ale ja się nasłuchałem różnych takich opinii na ten temat, mądrych ludzi, mhm, a ja to wolę nie wiedzieć. mhm. Oczywiście ja to mówię jako człowiek wielkiej przekory, ironista i oczywiście jest logiczne, zgadzam się z tobą w zupełności, już teraz mówiąc na poważnie, że wiedza to jest potęga. Jest kwestia tylko taka, co z tą wiedzą zrobimy. Wszystko zaczyna się od informacji, od wiedzy. Wiedza to jest nasze potężne narzędzie. Jeżeli mi ktoś mówi, że a ja to wolę nie wiedzieć, no to dobrze, to nie wiedz sobie i rób sobie co chcesz. No i żyj jak sobie chcesz żyć. No, co ci tutaj będę mówił. Tak, a są takie osoby, no i takie osoby najczęściej są ofiarami. Mhm. Ofiarami systemu, ofiarami życia. Ktoś inny na nich żeruje zazwyczaj, bo oni nie wiedzą przecież, że coś im zagraża. Także ja preferuję właśnie ten nurt, gdzie wiedzy nigdy za dużo i warto słuchać, warto się rozglądać, obserwować. I to jest bezcenne. Przepraszam, znowu się teraz posłużę akurat moim kanałem. Wiele lat temu, znaczy ja zawsze miałem takie ciągotki, żeby się po prostu uczyć czytać. Moje pierwsze książki przeczytane to były książki
które przeczytałem w drugiej klasie podstawowej szkoły. Mój ojciec miał potężną biblioteczkę, lubił czytać. Jak byliśmy małymi dziećmi, to czytał nam nieraz na głos. I moją pierwszą książką był pierwszy tom Potopu, w 5 tomach wydany, ale było to nudne strasznie, bo tam był jakiś Żmudzin, Padłas mówił, jakiś pan Andrzej miał się u Lenki zjawić, nudne było, więc zostawiłem, że zabrałem się za drugi tom, a tam się leli po prostu, już był Kmicic z tą swoją bandą, tam różne rzeczy się działy. W drugiej klasie podstawówki. Później przeszły na przykład przygody Tomka na Czarnym Lądzie i cały księgozbiór pana Alfreda Szklarskiego. Ale słuchajcie, jaka tam była wiedza, tam była geografia, tam była historia, tam były wiele innych rzeczy. Do dzisiaj z tego korzystam. A więc to, o czym mówisz, trzeba połknąć bakcyla uczenia się, poznawania i tak dalej. I przez całe swoje życie przeczytałem masę książek. Dzisiaj niektórzy czasami słuchałem z tyłu za plecami takich życzliwych, bardzo życzliwych mi, skąd to wie? Tam był przecinek oczywiście. Ja mówię, no dobrze, no ale i to z taką pretensją jakby, ale przecież ja tu się wiedzą dzielę. O, kota masz? Mam kota i się obawiałam, że przyjdzie. Ale dobrze, ja też mam kota, tylko w tej chwili gdzieś tam po śniegu bobruje. Jak miałem pierwszy wywiad z Nicole, no to trzepał mi w drzwi, musiałem otworzyć, wziąć kota na ręce, bo pan kot musiał się po prostu pokazać publiczności. No i Tak, bo kot rządzi w domu. on rządzi w domu. I Ja dziś, U mnie w domu ja rządzę. tak. Ja dzisiaj chciałam się wyspać, bo normalnie przychodzi do mnie w nocy, ale kot lubi w nocy sobie pochodzić. I chciałam się dzisiaj wyspać i zamknęłam drzwi. To tak trząsł tymi drzwiami, że po prostu myślałam, że Żąda, wyrwie z żąda. futryny. Tak, Tak. tak, tak. Żąda i koniec, kropka. I tak nie Czasami posłuchałam. mój Kuba śpi, to jest taki przybłęda. Chyba 1,5 roku się tam zjawił jakimś cudem. To też myślę, że to nie było przypadkowe. I czasami śpi w nogach, ale prześpi całą noc. Mhm. Nie przeszkadza, nie chodzi, nie łazi i tak dalej. Ale wracam jeszcze do tej wiedzy. Wracając, tak? Po prostu, słuchajcie, kochani, wiedza to jest naprawdę potęga. To jest potęga. Możemy być goli, nadzy, bosi i tak dalej, ale że mamy wiedzę, w każdych warunkach sobie po prostu poradzimy. Poszerzenie po prostu percepcji, widzenia chociażby świata i tak dalej, i tak dalej. Tak, i powiem Tobie, że ja jako dziecko czytałam bardzo dużo bajek, baśni, uwielbiałam to i przenosiłam się w moich myślach do Nie to takiego samo było. cudownego świata. I nawet chciałam w to wierzyć, że tak jest. Niestety później jak dorastałam, to było zupełnie innego i dlatego taka mnie jakaś tęsknota czasami przychodziła do mnie jakaś taka tęsknota, że ja chcę, żeby tak było jak w bajce, żeby było tak pięknie, kolorowo. No ale niestety tutaj był świat taki Mhm. komunistyczny, wszystko było jednakowe, szare, nieciekawe. Ale właśnie te książki wtedy, nie było internetu, niejednego uratowały. Tak. I ja miałam właśnie to szczęście, że lubiłam dużo czytać. Miałam starsze rodzeństwo i oni właśnie uczyli się, byli w znacznie wyższych klasach i miałam też dostęp do takich książek Sienkiewicza, Mickiewicza, jeszcze jako malutkie dziecko. I oni się uczyli na przykład na pamięć Litwo, ojczyzno moja, Mhm. czy te fragmenty było cymbalistów wielu. I ja też się Tak. chciałam nauczyć i też do dzisiaj jeszcze to pamiętam. To jest piękne. I to wszystko, tak samo jak dostałam na komunię Biblię, taką ilustrowaną, ale taką dosyć pokaźną. I już wtedy zaczęły mi się rodzić właśnie pytania. Gdybym tej Biblii nie przeczytała wtedy, Mhm. wielu rzeczy bym dzisiaj nie wiedziała, dlaczego tak jest. A wtedy już miałam takie wątpliwości, jeżeli były fragmenty o Bogu. Tutaj Bóg coś obiecuje, a później każe zabijać.
e, Tak, brata, tak, 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 tysiące ludzi, tak. a później tutaj Pan Jezus i uczy miłości i że Bóg jest miłosierny i dobry. W ogóle mi to nie Aha. współgrało. Dlatego, że też mamy w sobie coś takiego jak wbudowane, ja tak powiem, czucie. I tutaj możemy nas, jeżeli chodzi o rozum, można nas łatwo oszukać, bo my jako ludzie jesteśmy istotami naiwnymi, uważam, Tak, bardzo. ale nasze czucie jest zawsze prawdziwe i powinniśmy się tym kierować, co mówi nam serce. Bo tutaj jest zawsze jakaś taka, to serce nie przyjmuje tego wszystkiego, co ludzie mówią. Serce ma swój własny kod i powinniśmy się wyciszać, rozluźniać, żeby usłyszeć to. Wiele osób ma problem z tym, jak to usłyszeć swoje serce, jak usłyszeć głos swojej intuicji. Można to usłyszeć, ale trzeba być rozluźnionym, wyciszonym. e, Trzeba sobie spokojnie poddychać. To jest, w sumie nie jest to takie trudne. Dlatego teraz często ludzie mają problem z podjęciem jakichś decyzji, bo ciągle są bodźcowani. Tak przebodźcowani Telewizja, jesteśmy. przebodźcowani, radio, to, czego nie widzimy, te fale różne Tak, elektromagnetyczne, to wszystko miesza nam w naszym polu. My powinniśmy robić sobie taką higienę i od czasu do czasu pójść do lasu, przejść się, wyciszyć, zostawić tą komórkę w domu, żeby no ale usłyszeć ja tu bez siebie. komórki, no Irenko, ale ktoś może do mnie zadzwonić, może na WhatsAppie, może Irenka teraz do mnie mówi, że posłuchaj, muszę przerwać tą audycję i tak dalej. No jak ja bez komórki? A do kina pójdziemy, a jak ktoś do mnie w kinie zadzwoni, to co? A może jakaś ciekawa informacja będzie? Tak, młodsze pokolenia już są tak związane z tą technologią, a ja na przykład jeszcze mogę powiedzieć, że jestem z tego starszego pokolenia i powiem Wam, że najwspanialsze wspomnienia, jakie mam, to są właśnie wspomnienia z czasów dzieciństwa, Mhm. kiedy nie było żadnych komputerów, kiedy całe dnie spędzało się z kolegami na dworze, Na w trzepaku lesie, nieraz. na trzepaku, wymyślało się jakieś gry, chodziło się na jakieś spacery. No, jadło się jakieś owoce z drzew od sąsiada, który nie zawsze był zadowolony. Znało się Dobrze, smaki. dobrze, powiedz otwarcie. Chodziliście na jabłka. Oczywiście. Wiedzieliśmy, u kogo są najlepsze. Normalka. No. Znaliśmy różne smaki. Powiem tak, do dzisiaj mi zostało to, że ja czuję smak wody. Piję tylko taką, która mi smakuje. Oczywiście nie piję wody z kranu, ale jeżeli chodzi o te mineralne, które czasem się nazywają tylko mineralne, ja wodę oceniam po smaku. Nie wiem, jaki ma tam skład, ale potrafię wyczuć smak wody. I tak jak mówię, warto tak bardziej zagłębiać się, eksperymentować ze sobą, żeby jakby zbierać to bogactwo z tego, co zostało nam Tak. przygotowane tutaj, żeby nie żyć w takim ciągłym, w takiej nudzie i nie korzystać ciągle z tego samego, nie robić ciągle tego samego, bo wtedy życie przeleci i co? A po to tu jesteśmy, żeby też i doświadczać. E, taka jest moja filozofia przynajmniej. Tak, ja to przyrównuję, wiesz co, do naszych ról na deskach teatru. A więc odgrywam pewną rolę, później zmieniam teatr, zmieniam otoczenie, gram w innej sztuce. Raz gram żebraka, raz gram człowieka bogatego, hrabiego, księcia, króla. Bo jak gram żebraka, to mi się marzyło, Boże, tak pożyć sobie jak ten król, który nic nie musi, wszyscy skaczą. Chcesz? No to dobrze, to później zostaniesz królem, będziesz grał króla.
Mhm. Jak zagrałem króla, o Boże Święty, ile tych obowiązków, a ile tych decyzji trzeba podejmować. A ja odpowiadam za tych wszystkich poddanych. Albo jestem złym królem, który gnębi swoich poddanych i tak dalej. Wiecie, o czym mówię, a więc kolejne etapy, kolejne wcielenia jakieś i tak dalej. Ale wejdę tutaj w ten tok rozumowania Irenki, gdzie mówiłaś czuć sercem. Słuchajcie, oprócz tego naszego tutaj mózgu, który uważamy za największy, najlepszy i w ogóle i pierwszorzędny, mamy tak zwany mózg sercowy i mamy tak zwany mózg brzuszny. Mózg brzuszny został odkryty już dawno przez amerykańskiego neurogastroenterologa Michaela Gersona, który jeżeli odkrył to i ogłosił to, to jego kumple, naukowcy powiedzieli: Michael, ty zwariowałeś. You're crazy. No ale ponieważ był bardzo szanowany, więc mówił: udowodnimy że się mylisz. Chyba z 2 lata trwały badanie. Byli uczciwi i powiedzieli w końcu: Michael, you're right, masz rację, absolutnie. Faktycznie jest mózg brzuszny. Potężny szlek neuronowy, który oplata cały przewód po prostu pokarmowy. I o co chodzi? Ponad 80% sygnału biegnie z tego mózgu brzusznego, 80% do mózgu tego w głowie, a niecałe 20 biegnie z głowy do. Czyli tu jest tak jakby sztab. Ja przyrównuję to na przykład do działań militarnych. Tu w naszych tych, przepraszam, trzewiach, bebeszkach są nasi zwiadowcy. Tu toczy się wojna, różne działania. Są nasi zwiadowcy grupy Gromu, jakieś inne, i one mówią: słuchaj, tu po prostu trzeba uruchomić jakieś systemy, bo bakterie gnilne są. Więc idzie informacja do mózgu, mózg wysyła odpowiedni sygnał, że trzeba zrobić to czy tamto. Czyli inaczej. Nasi zwiadowcy mówią: słuchajcie, tu jest dywizja pancerna przeciwnika, tyle i tyle czołgów i są stanowiska rakiet. Dajemy sygnał do mózgu, mózg wie, co ma zrobić, czym ewentualnie to zniszczyć i tak dalej. Rozumiecie to. Ale do czego zmierzam? Zwróćcie uwagę, że jeżeli na przykład otrzymujemy jakąś czasami straszną dla nas wiadomość, to czy my myślimy od razu: ojejku, ciocia Zenia umarła, tak ją kochałem, jaką przeżywam straszliwą rozpacz. Nikt tak nie myśli, tylko to czuje. Serce bije na brzuchu, co jest grane, jak to się stało, nic nie myślimy. Pustka. Czujemy tylko. I odwrotnie. I może się zdarzyć na przykład, wyobraźcie to sobie, przypomnijcie, zakochamy się. Zakochujemy się. Motylki w brzuchu. Gdzie? W głowie? Jeszcze Mhm. inni nam z boku mówią: Boże, on kompletnie nic nie myśli. To nie jest dziewczyna dla niego, albo to nie jest chłopak dla niego. Maślane oczy ma. Czyli jesteśmy bezmózgowcami w tym momencie, tylko tu czujemy motylki w brzuchu, serce nam łomocze na widok tej ukochanej czy ukochanego i tak dalej, i tak dalej. A więc dwa mózgi, mózg sercowy, też potężna sieć neuronów, i mózg brzuszny, ale to tak na marginesie. I na to trzeba bardzo zwracać uwagę, bo ten mózg w głowie jest szalenie zawodny. Ja się sam wielokrotnie o tym przekonałem. Jest bardzo racjonalny mózg, podobno logiczny, jest szalenie zawodny. Tylko serce i mózg brzuszny, czyli intuicja. Tak działa w naszym ciele intuicja. Co czujemy, żeby niby mamy podpisać kontrakt, spółka, 2 + 2 równa się 4. No rozum mówi, 2 + 2 równa się 4. Taki biznes, będziemy coś tam sprzedawać, wszystko, podpisane kontrakty. A tu coś mi mówi, że coś nie bardzo. Mhm. Warto tego posłuchać. Wariacie, ale wszystko jest przygotowane. Nad czym się zastanawiasz? Coś tu czuję. Ilu ludzi wówczas nie zwraca uwagi na te podszepty intuicji? I można się Tak. wiele razy Tak. już to miałem, aż się nauczyłem. Bardzo. Ja też to miałam, bo właśnie tak jak mówisz, słuchania tego głosu swojej intuicji można się nauczyć, tylko trzeba ćwiczyć po prostu. Trzeba ćwiczyć, a ćwiczenia nie są wcale trudne. Ważne tylko, żeby były systematyczne. Mhm. Można sobie każdego dnia, bo też wiele osób mówi o medytacji, że można medytować, ale wiele osób nie wie, jak zacząć medytować, co to jest ta medytacja, czy trzeba siedzieć ileś tam czasu.
A dla takich początkujących to wystarczającą jest usiąść sobie na przykład rano albo wieczorem w ciszy, powyłączać te wszystkie radia, komputery i co tam Zakłócacze. było, tak, zakłócacze i poddychać sobie spokojnie, zamknąć oczy. Dobrym ćwiczeniem jest też taki tak zwany oddech kwadratowy, czyli nabrać powietrza na 4, zatrzymać na 4, później wypuścić na 4 i tak kilka razy. I to wtedy, robić to systematycznie. Czasem 2 minuty, czasem 3 minuty, czasem 5 minut, ale codziennie. I zobaczycie wtedy, jak to wpływa na człowieka. Mhm. Człowiek jest bardziej, trudno też tak powiedzieć słowami, bo to są takie czasami odczucia trudno wytłumaczalne, Mhm. ale człowiek jest wtedy bliżej siebie, bardziej siebie rozumie, bardziej siebie słyszy tą intuicję, która jest tak ważna, niezwykle ważna. Bo też nie wolno nam zapomnieć o naszej prawdziwej naturze, o tym, jak zostaliśmy skonstruowani czy zbudowani. Człowiek to nie tylko ciało fizyczne, człowiek to przede wszystkim istota duchowa. Robimy te podziały, istota duchowa, istota fizyczna, ale tak naprawdę to wszystko jest ze sobą połączone. Jeżeli będziemy ze sobą zgrani, to wtedy można powiedzieć, że mamy gwarantowany sukces w życiu. Tak. Ale czym jest ten E, sukces? nie wytrzymam. Gdzie Mhm. dwóch lub trzech w imię moje, tam ja jestem pośród was. O, Tak, tak. zaraz, to jestem To ja, jest może drugi. być i ręka i może być Mhm. jeszcze ktoś? Nie. Tu jest cały czas mowa o nas, czyli o Moje mnie, o ciało, tobie. mój duch, mój Tak. umysł muszą być w jedni. Czyli ta słynna triada Maxwella. Tak. Umysł, ciało, duch, dusza. Brain, soul or spirit i body, tak? Mhm. Tak samo było też, że kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Tu cały czas jest mowa o nas, o naszej duszy, naszym sercu, o naszym ciele. To jest nasz bliźni. I jeżeli to zrozumiemy, to naprawdę czasami jesteśmy przyzwyczajeni do interpretacji takiej, jaką nam narzucono, ale przede wszystkim główną taką najważniejszą istotą na tym świecie to jesteśmy my sami. O, Jeżeli zaczniemy od siebie, jeżeli pokochamy siebie, e, co też nie jest łatwe na początku dla niektórych ludzi, o nie, nie jest łatwe. ale jeżeli pokochamy siebie, to będzie nam w życiu o wiele, wiele lżej. Ale I Irenko, przepraszam cię, bo mhm. tu ja czuję jakiś zgrzyt. Jak to my jesteśmy najważniejsi? To nabawiasz nas do egoizmu? To nie jest egoizm. E, Często słyszymy, że powinniśmy poświęcać się dla innych, robić coś dla innych, a Tak, później dla siebie. Tak zostaliśmy wychowani w tak. religii katolickiej, ale tak naprawdę kto jest najważniejszy? Jedni uważają, że zostaliśmy stworzeni, zrodzeni i tak dalej. Nieważne, jak kto myśli, to my jesteśmy najważniejsi. Jeżeli będziemy dobrzy dla siebie, jeżeli będziemy siebie kochać, to wszystko w nas, wokół nas będzie emitować taką energią. Tak. I wszystkie sytuacje, ludzie e, będą koło nas podobni, będą dla nas podobni. Mhm. Bo wtedy wytwarzamy takie specjalne pole, specjalna energia krąży wokół nas i przyciągamy takie same osoby, Podobne istoty przyciąga podobne. podobne. Ale ja Mhm. oczywiście, słuchajcie, znacie mnie, stali moi po prostu
odbiorcy, słuchacze, oglądający znają mnie, że lubię się troszeczkę zgrywać i prowokować. Słuchajcie, więc tu z tobą, Irenka, się zgadzamy absolutnie. Będę się reklamował, bo nie wytrzymam. Wydałem swego czasu, to jest cienka broszureczka, to jest cienka. Kim jesteś? Kluczowe pytanie. Dlaczego powinieneś być pozytywnym egoistą? Jak to pozytywnym egoistą? Odkryłem wiele lat temu, że są dwa podstawowe egoizmy. Egoizm negatywny, tylko ja, wyłącznie ja, i egoizm pozytywny, przede wszystkim ja. Czyli bliższa koszula ciału, tak? Kochaj siebie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Co dasz, jeżeli nie masz? Jeżeli w twoim spichrzu nie ma nawet ziarenka, to co dasz? Jeżeli tak jak w tak zwanych prymitywnych plemionach, ojciec, matka, najstarszy syn czy córka i młodsze dzieci. Ojciec przytargał tarpira jelenia. Matka musi ojca nakarmić przede wszystkim, bo on znowu musi pójść na polowanie. Dobrze byłoby, ona musi zjeść, bo ona się ma zaopiekować całą resztą. Nie oznacza to, że dzieci będą głodowały, ale jest pewna hierarchia. Nie mówię o ludziach, tylko mówię o pewnych potrzebach i tak dalej. A więc przede wszystkim ja muszę zająć się sobą. Nie można być do końca służyć wszystkim kosztem siebie samego. Kiedyś tylko dawałem, nie umiałem brać. Nie, no bo to jest mój obowiązek, ja mam służyć. I co? I życie dawało tak mi popalić, że głowa mała i trzeba było się nauczyć w końcu brać. A wiecie, kochani, jak było trudno nauczyć się brać? Jak duma nie pozwalała, przecież ja sam sobie radę dam. No to podświadomość mówiła, dobrze, no to nie trzeba. A się rozkaraczyłem, że tak powiem, padłem na buziulkę i trzeba było zmienić swój sposób myślenia. I teraz, i jeszcze jeden podtytuł, i dlaczego powinieneś dbać o swoje ciało, umysł i ducha. A więc dokładnie to, o czym Irena mówiła. Dokładnie to. Czyli o siebie, zadbać o siebie O na wszystkich siebie w pierwszym rzędzie. aspektach, czyli tak jak powiedziałeś, ciało, bo jeżeli ciało choruje, no to też nie ma mowy o żadnej duchowości. Nie, Człowiek tylko chce przeżyć, czeka, kiedy ból się skończy, kiedy ta choroba się skończy i tylko o tym myśli. Nie ma w ogóle szansy na jakikolwiek rozwój. Natomiast jeżeli ciało jest zdrowe, wtedy człowiek i dusza się też raduje, że tak powiem. tak, Też człowiek wtedy jest w stanie dawać coś z siebie, kiedy sam jest zdrowy, kiedy jest pogodzony z sobą, kiedy czuje taką łączność. Bo tak jak wspomniałeś o tym takim egoizmie, gdzie tylko ja i ja i ja, tym niezdrowym egoizmie, mhm, to tak. wtedy człowiek nie jest z sobą połączony, on jest gdzieś na zewnątrz, a nie wie, co tak naprawdę kim jest. Dlatego, tak jak ja cały czas reklamuję tą hipnozę regresyjną, Mhm, hipnoza regresyjna pozwala nam zmienić najpierw siebie i to pole wokół nas, po to, żeby nam żyło się lepiej. A jeżeli się nam żyje lepiej, to wtedy i wokół nas świat tak, staje się piękniejszy. Myślę, że wiele osób teraz już to rozumie, dlatego teraz rozpoczyna się taka era przemiany wewnętrznej. Dużo osób poszukuje tak, e, zdrowej żywności, y, zdrowych miejsc, gdzie może przebywać. tak, tak. Wiele osób chce mieszkać w zdrowym otoczeniu, chce wychowywać swoje dzieci w zdrowym otoczeniu, ponieważ coraz więcej ludzi budzi się do tej nowej świadomości. Mhm. I ja życzę tego, żeby właśnie wszyscy rozpoczęli tą wspaniałą podróż w głąb siebie. Ci, którzy jeszcze się wahają, ponieważ nie mają nic do stracenia, mogą tylko zyskać. To jest, wiesz co, taką klamrą chyba wspięłaś to wszystko, co do tej pory, o czym żeśmy mówili.
Przecież ja też się nie zamykam w ciele, że tak powiem. Mam ogromną świadomość tego, że w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie. Zdrowy duch to jest zdrowe ciało. Zresztą na moim kanale na YouTubie Barwy Zdrowia Janusz Dąbrowski też mam tam playlistę Rozwój Duchowy. Bo słuchajcie, rozwój technologiczny, techniczny nam ułatwił życie. Ułatwił, prawda? Ale pytanie, czy ulepszył? To jest pytanie filozoficzne. Czy ulepszył nam życie? Bo na czym to Jesteśmy polega? bardziej szczęśliwsi. Tak, czy my jesteśmy z tymi gadżetami, z tymi komórkami, z tymi laptopami, z tym wszystkim, czy jesteśmy bardziej szczęśliwi? Często prości ludzie, którzy nie mają tego wszystkiego, bez kanalizacji, jakieś domki, jakieś coś i chodzi po wodę, są bardziej szczęśliwi niż tych wielu bogaczy tak zwanych, bo on jest bogaty tylko w materii, ale w niczym więcej. Także warto się po prostu rozwijać, warto pracować nad sobą, czyli jest takie powiedzenie ora et labora, módl się i pracuj. I my bardzo często, bardzo w prostacki sposób do tego podchodzimy, bo módl się, to znaczy mam chodzić ewentualnie do kościoła, do zboru, do cerkwi, obojętnie gdzie, czyli tego kościoła, jakby tej świątyni zbudowanej ludzką ręką i tam muszę upaść na kolana, tam się modlić. To przecież nie o to chodzi. I pracuj. O Jezu, Panie Boże, krzyż mi pęka, pot mi z czoła, już zalewa mi oczy. Nie ty my łapamy, chłopie. Pracuj nad sobą, zobacz, kim jesteś. A jestem cudem, przecudowną istotą. Czy tylko ty o tym wiesz? I to jest najtrudniejsza praca nad sobą. Irenko, już tak prawie na koniec. Powiedz mi, czy ty robisz jakieś sesje, bo ja od razu, kochani, w opisie audycji na pewno będą jakieś namiary do kontaktu z Ireną. Jeżeli ktoś będzie chciał się kontaktować, może mówić, ale ty robisz jakieś sesje na odległość. Powiedz, jak to się odbywa. Powiem tak, jeszcze w styczniu i lutym nie planuję wykonywania sesji dla innych osób, natomiast myślę, że w marcu już będzie to możliwe. Dlatego możemy podać później mojego maila. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany i będzie chciał poczekać do marca, to chętnie możemy się umówić i spotkać na taką sesję hipnozy. Dobrze, Renko, czy będę mógł podać informację, czyli informację kontaktową, ale z boku dopiero od powiedzmy 01.03.2026. Tak, tak. Okej. Ja myślę, że to. Ja też czekałam na swoją pierwszą sesję 3 miesiące, ponad 3 miesiące, więc to nie jest tak długo. Jeżeli ktoś już całe życie nie miał sesji, to Tak, może jeszcze troszkę doczeka. poczekać. Tak, oczywiste. No, Nie ma te, nie będzie ma, miał więcej czasu na zastanowienie się tak, nad tak. sobą, Nad przemyślenia różne, tak. na różne przemyślenia, tak. To Mhm. cóż, na dzisiaj chyba zakończymy, ale to nie będzie nasze ostatnie spotkanie. Dlatego, że myślę, że Irenka tutaj zaplanuje sporo różnych ciekawych tematów. Ja to wiem. Zresztą nie daruję jej tego. A co? Jest o czym rozmawiać. Jest o czym rozmawiać. Na przykład o Twoich okularach, które są bardzo ładne, takie niebieskie. To jakieś specjalne? Nie, po prostu, słuchajcie, historię tylko, bo już mi parę razy pytano mnie o to, dlaczego pan te niebieskie okulary? Bo mi się podobają. Przepraszam, kupiłem, wiecie co, na jakimś tam u Chińczyka, że tak powiem. Wiecie, z tych ogłoszeń. Zobaczyłem, mi się spodobały, ale były sprzedawane w takim zestawie niebieskie i żółte. I żółtych praktycznie nie używam. Miałem dwie pary, jedne gdzieś wsiąkły, a te ciągle używam, bo mi się one po prostu zwyczajnie podobają. I to wszystko. Po prostu je lubię. I to jest wszystko na tej zasadzie, więc nie mają jakichś szczególnych właściwości, ale ja je czuję, to znaczy, jeżeli czuję, to znaczy, że jest okej. Bo gdybym tego nie chciał, ktoś mówi, nie, Janusz, no nałóż inne, jakieś wielkie, ale ja tego nie czuję, nie chcę, no to mnie się nie da do niczego zmusić. To jest po pierwsze. Ja przez pewien czas dla świętego spokoju dobrze, ale nauczyłem się jednej rzeczy a propos świętego spokoju, że nigdy nie będziesz miał świętego spokoju,
jeżeli będziesz zgadzał się na to, żeby ktoś ciebie za nos prowadził, jak byka za kółko. Mhm. Absolutnie. Ty masz być sobą i ty masz sam podejmować decyzje. Takie, które czujesz, które dadzą ci jakieś zadowolenie, wewnętrzną radość. Irenko, bardzo ci dziękuję za tą wiwisekcję tego wszystkiego, co ty czułaś, twoich Ja również dziękuję. Dziękuję za tą przemiłą rozmowę z Tobą. Zawsze się z Tobą wspaniale rozmawia. Dziękuję za zaproszenie do programu. Ja również dziękuję Tobie, kochani, wam dziękuję, że jesteście ciągle z nami. Namawiam oczywiście Was do subskrypcji tego kanału, tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, bo będziecie otrzymywać informacje. Też mi zależy na tym, żeby ten kanał rósł w siłę. Kanał nie jest monetyzowany, czyli nie ma reklam, czyli YouTube nie ciągnie go w górę i tak dalej. No, że tak powiem, starzy bywalcy wiedzą, że ja akurat nie spełniam standardów społecznych YouTube'a, bo już mi to wyraźnie powiedziano, napisano dwukrotnie, 2 razy audycje były zdjęte, no więc mogę tylko liczyć na to, że to wy będziecie windować kanał, w jaki sposób lajkami, wpisami, komentarzami, w ogóle wszelkimi, dzielcie się linkami. Tych, myślę, wywiadów będzie sporo. Z Ireną też to nie jest ostatni, to jest dopiero pierwszy, więc myślę, że będziemy po prostu systematycznie się spotykać. Co kilka tygodni na pewno będzie Irenka, bo są również inni i nie będę w stanie, powiedzmy, zasypać, no chyba, że 5 audycji tygodniowo będę wstawiał, to będzie za dużo, nie będzie to po prostu strawne, za często będzie. Także słuchajcie, kochani, jeszcze raz Wam dziękuję za Waszą obecność. Irenko, jeszcze raz Tobie bardzo dziękuję, Ja też bo bardzo to, co dziękuję. robisz, to jest naprawdę, to jest wielka służba ludziom. Nie przypadkiem na to trafiłaś. Miało na Ciebie to trafić. Miałeś sobie pomóc, a teraz możesz pomagać innym. Tak, poszłam za głosem serca. Tak, za głosem serca. Jeszcze raz, Rafałku, mówię do Rafała Stachyry, bardzo dziękuję, że spowodowałeś to nasze spotkanie życiowe z Ireną. No i Ja też się dołączam, tak. tak, Że tak, tak wspaniale tak. wyszło. Że łączysz też ludzi, którzy podobnie myślą i chcą działać dla dobra wspólnego. Tak, dla dobra wspólnego. To jest służba, ale to jest nie służba uciążliwa, tylko służba taka przyjemna, dająca wiele radości. Bo kiedyś usłyszałem takie zdanie skierowane do mnie: dar jest dającemu. Mnie samego zaskoczył niesamowity sens tego zdania. Dar jest dającemu. Czyli ja daję komuś, ten obdarowany albo się cieszy, albo nie, ale ja się cieszę, jeżeli ja daję. A Tak, jeszcze się bardziej cieszę, jeżeli ten obdarowany się cieszy. To jest dla mnie radoszka po prostu. Także tak. cieszcie się i ja się cieszę, że jesteście. Cieszcie się i Tylko radujcie. bardzo Ci dziękuję. Trzymaj się, do następnego spotkania Dziękuję. Do i usłyszenia, do wszystkiego zobaczenia. dobrego Wam wszystkim życzę. Wszystkiego Pa, pa. dobrego.